Portal Knights. Gra wydana 18 maja 2017 przez producenta King Games GmbH. Grę można kupić na Steam za 71,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 16 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy pierwszy twór tego studia wyszedł dobrze? Czy prostota tej gry mnie przyciągnęła? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Gry, którą posiadam od wielu lat na Steam, ale dopiero w zeszłym roku ją w pełni ukończyłem. Miałem wiele podejść do niej, bo nie chciałem grać w nią sam, ale koniec końców postanowiłem to zrobić i udało mi się spędzić tu trochę czasu oraz ukończyć ten tytuł. O czym w ogóle jest ta gra? Portal Knights to gra, w której tworzymy własną postać i pojawiamy się na jednym z wielu rejonów, które wyglądają na dość zniszczone. Jesteśmy na latającej wyspie i dookoła niej bywają strzępki terenu, na którym się znajdujemy. Chodzimy, rozmawiamy z NPC, zdobywamy nasz pierwszy ekwipunek i dowiadujemy się, że możemy zbierać specjalne kawałki portalów, które pozwolą nam na dostanie się do innych regionów. Dowiadujemy się również o tajemniczym, mrocznym królu, który sprowadza swoje mroczne legiony, by zniszczyć ludzi. I to jest nasz główny cel – pokonać go. Lecz w jaki sposób? Na początku tworzymy swoją postać i wybieramy swoją klasę. W DLC dochodzą również inne klasy, czyli druid i łotrzyk. Każda klasa ma swoje unikalne umiejętności i również zbroje oraz bronie, więc fajnie, że jest tu jakaś różnorodność. I zaczyna się nasza przygoda, gdzie musimy walczyć, przechodzić z regionu na region, by dostać się do bossów, wykonywać różnorakie misje i również się gdzieś zadomowić. Mamy możliwość stworzyć własny dom z różnych bloków, które możemy zdobywać i tworzyć. Najpierw zakupiłem akt własności wyspy, dzięki czemu mogłem teleportować się na nią. Potem wybudowałem sobie dom, farmę, magazyn i jakoś sobie żyłem w tym skromnym domku. Nie jestem jakimś wielkim architektem, więc wielkiej wagi nie przywiązywałem do tego, jak wyglądał. To miało funkcjonować jako miejsce, w którym tworzę ekwipunek, mikstury czy zaklęcia, a nie być cudem architektonicznym. Przyznam, że motyw odkrywania regionów i eksplorowania ich było dla mnie całkiem przyjemne. Mimo że rejony są całkowicie zniszczone i musimy uważać, żeby nie przekopać przez nią, to mamy tu różnorakie jaskinie, wieże czy twierdze, w których pokonujemy różnorakie stwory, zdobywamy skarby i doświadczenie oraz szukamy ewentualnie w nich kolejnego przejścia czy też portalu. Jeśli chodzi o regiony, to mamy sporo typów, jak tropikalne, zimowe, bagna, a nawet kosmos, więc różnorodności nie brakuje. Podobnie z potworami, bo przyjdzie nam walczyć od prostych wrogów jak papugi czy szlamy, do silniejszych jak smoczy magowie czy ogry. System walki jest dość prosty, przyznam, nie jest on szczególnie skomplikowany, ale podoba mi się różnorodność umiejętności. W moim przypadku, czyli druida, miałem wiele form jak niedźwiedź, latające oko strzelające piorunami, pająk i tym podobne. Dodatkowo mogłem się nauczyć zaklęć, które dostępne są bodajże dla każdej klasy, jak leczenie. Ogólnie spędziłem w tej grze 56 godzin, co jest myślę sporo, ale bawiłem się tu naprawdę dobrze, bo gra jest przyjemna i sympatyczna. Najwięcej czasu spędzałem na ulepszaniu ekwipunku i eksploracji. Starałem się też w miarę dbać o farmę, ale w pewnym momencie nawet zapomniałem o niej. W domu też dawałem manekiny, na które wsadzałem różnorakie części zbroi, które znajdowałem w podziemiach czy zamkach. Jakoś po prostu podobało mi się upiększanie mojego domu w ten sposób. Wieszałem też trofea po potworach. Trofea dostajemy po wyjątkowych stworach, które rozsiane są po różnych rejonach i nie mówię tu o bossach, bo głównych jest 3. Ale są też coś ala elitarne jak Król Szlamów, Wielki Szkielet z łukiem czy Obserwator, czyli taka latająca kula z wieloma oczami. Dobra, bo ogólnie jest sporo rzeczy, które mi się podoba. Zamysł przechodzenia przez portale, eksploracja, walki, różnorodność broni i zbroi oraz wiele innych. Czy jest jednak coś, co mi się w tej grze nie podobało lub mnie odpychało? Tak. I chodzi o te zniszczone fragmenty wysp, które latają dookoła rejonu. Dlaczego? Są pewni NPC, portale czy cele, które znajdują się na innych częściach i aby się dostać, to najczęściej trzeba chociażby za pomocą bloku ziemi wyrobić sobie ścieżkę i to jest niesamowicie irytujące. Chociażby dlatego, że jeśli wrócimy na ten rejon i musimy ponownie się tam dostać,
to należy przejść całą tę drogę jeszcze raz i według mnie psuje to krajobraz, gdy widzimy schody z ziemi do jakiejś wysepki, która jest nad nami. Są tutaj wierzchowce, które przyznam, że są dość wolne, a przydałyby się latające, bo jednak te strzępki wyspy, na które musimy się dostać, niemiłosiernie irytują, gdy trzeba poświęcić dużo czasu na wydobycie odpowiedniej ilości ziemi, zbudowanie mostu czy schodów i w przyszłości patrzeć na to, a psuje to niezwykle piękno danego miejsca. Kolejna rzecz to brak sprintu. Wierzchowce, jak mówiłem, są wolne, a nasza postać również nie biega za szybko. Zamiast sprintu mamy przewrót w przód i czasem całą drogę to robiłem, byleby szybciej gdzieś dotrzeć, ale nie pomagało to jakoś wielce, a fanem powolnego chodzenia nie jestem. To, co powiem, to nie tyle wada, co wydaje mi się błąd. Konkretnie jak zasadziłem jakieś rośliny, wyszedłem do menu i wróciłem od razu do gry, to wszystkie były już gotowe do zebrania. Także taki lifehack, jakby ktoś potrzebował szybko stworzyć jakieś mikstury. Całość to naprawdę ciekawa, przyjemna i sympatyczna gra, w której naprawdę dobrze się bawiłem. Co prawda sam, bo można tu grać z innymi graczami, ale jednak spędziłem tu naprawdę przyjemnie czas na walkach, eksploracji, craftingu i wielu innych rzeczach. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie miałem problemów z FPS-ami, nie crashowała mi się gra, więc technicznie jest dobrze. Audio. Jest naprawdę przyjemne. Bardzo spokojna muzyka, ale jeśli kogoś irytuje, kiedy leci cały czas ten sam utwór, to może tego nie polubić, bo większość czasu będziemy słyszeć te same utwory. Gameplay. Praktycznie wszystko mi się podobało w tej grze, bo w swojej niezwykłej prostocie spełniła moje oczekiwania i bawiłem się tu naprawdę dobrze. Grafika. Jest to dość bajkowa grafika, ale wykonana starannie, więc podobała mi się. Podsumowując, Portal Knights to gra dobra, sympatyczna i ciekawa. Można tu spędzić sporo czasu na eksploracji, budowaniu, walkach i wielu innych rzeczach. Gra nie jest droga według mnie i sporo oferuje, a osobiście polecam sobie ogarnąć jakąś ekipę, bo wówczas może być zabawniej. Z chęcią również przyjrzę się nowej produkcji tego producenta, czyli Enshrouded, która zdobywa naprawdę dobre recenzje. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!